Cześć, jestem Filip. Możecie kojarzyć mnie z kanału Velo, z vloga z Andaluzji oraz kilku produkcji wyścigowych. Dzisiaj opowiem Wam o mojej indywidualnej przygodzie z trasą gravelowych Mistrzostw Polski, które odbędą się w Gdyni w październiku, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Opowiem Wam na temat kilku ciekawostek związanych z tą trasą, aspektów technicznych oraz najważniejszych rzeczy, które uważam, że będą miały duże znaczenie w trakcie wyścigu. Trasa znajduje się na bardzo ciekawych terenach Kaszub oraz Pomorza. Start i meta zlokalizowana jest w Gdyni przy stadionie Arki Gdynia. Jest to miejsce, które gościło już kilka razy championat krajowy, m.in. w maratonie XCM na rowerach górskich. Był to rok 19 i 20. Tam brałem udział jako jeszcze Orlik wtedy właśnie w tych zawodach. Zwyciężyli je Adrian Brzuska i Basia Borowiecka w obu przypadkach. Czy któremuś z nich uda się w tym roku powalczyć o koszulkę w gravelach? Tego nie wiemy, ale zobaczymy. Trasa ma około 160 km, jak podaje organizator, czyli Pomerania z nadmorza. Organizator, który organizuje często maratony MTB, ale również kilka razy zdarzyło im się organizować imprezy gravelowe. 2 lata temu, z tego co kojarzę, organizowali oni Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, również na Pomorzu. Na 160-kilometrowej trasie mamy ponad 2000 przewyższenia. Organizator podaje, że jest to prawie 2400, mnie Garmin pokazał 2200, ale na pewno będzie to solidnie ponad 2000. Będzie to w związku z tym bardzo skomplikowana trasa. Znajduje się ona na jednej rundzie, co dodatkowo bardzo komplikuje nam sprawę organizacyjną i jeśli chodzi o przebieg i zabezpieczenie pod względem bufetu, pod względem technicznym. Gdy ktoś złapie kapcia albo jakikolwiek defekt, powrót do bazy miasteczka będzie utrudniony. Autorem trasy jest Michał Bogdziewicz, znany kolarz i działacz z Pomorza. Tak jak już wspominałem wcześniej, Pomerania organizuje całą imprezę, więc liczymy na dobrą organizację na wysokim poziomie, tak jak bywało to na poprzednich ich imprezach, na których miałem okazję być na różnych maratonach z ich cyklu, które zawsze są bardzo wymagające zarówno technicznie, jak i fizycznie, mimo że znajdują się na Pomorzu, co nie jest takie oczywiste. Zeszłoroczny championat odbył się we Włocławku. Będzie to dużo trudniejsza i dużo wolniejsza trasa niż ta włocławska, więc ciekawe, czy tytuł obroni Karol Ostaszewski oraz Tosia Białek. Zobaczymy. Ja sądzę, że będzie to ciężki wyścig, zależy kto na niego przyjedzie, ale zweryfikuje on wielu zawodników. Trzeba będzie trzymać wysokie tempo od startu do mety i kontrolować przebieg rywalizacji. Mój objazd trasy zaczął się oczywiście w Gdyni. Bardzo klimatyczne miasto, mocno przemysłowe. Trasa po starcie z Gdyni jedzie bardzo mocno na zachód, prawie pod sam Lęborg i wraca przez te kolejne prawie 80 km z powrotem do Gdyni. Kaszuby są bardzo skomplikowane pod względem zróżnicowania terenu. Mamy dużo piaszczystych elementów, dużo nierównej tarki kaszubskiej, która z daleka wydaje się na gładki shooter, ale jak jedziemy po niej, ciężko osiągnąć prędkość w granicach 30 km na godzinę. Początek jest bardzo asfaltowy, trasa kręta po uliczkach Gdyni, szybko wpada w Trójmiejski Park Krajobrazowy. Będzie to bardzo ważny początek, żeby dobrze się ustawić, gdyż po pierwszym zakręcie o kącie 90 stopni trasa wpada w teren. Będzie to skomplikowany, długi i wyboisty podjazd, który szybko przeradza się w wąską ścieżkę przy blokowym osiedlu tak naprawdę. Potem przechodzimy w zjazd i tam już grupa na pewno będzie mocno rozciągnięta. Trasa w okolicach 10 km ułatwia się. Jest dużo szybkich, szerokich szutrów, które ciągną się po lasach oraz otwartych przestrzeniach. W okolicach dopiero 50 km wjeżdżamy na wcześniej wspomnianą trasę championatu z 2024 roku w maratonie XCM.
w gminie Barłomino-Luzino. Też miałem okazję swego czasu przejechać tą trasę, co prawda nie w tempie wyścigowym, ale również jako objazd. Jest ona bardzo ładna terytorialnie, jest bardzo zróżnicowany klimat. Często jeździmy lasem, dużo płyt ażurowych, betonowych, na których tak naprawdę łatwo wpaść kołem. Tarka powoduje drgania, ręce drętwieją, ale prędkości przelotowe są wysokie, więc spokojnie możemy sobie lecieć w grupie, tylko trzeba znaleźć swoją linię. W okolicach 50 km czeka na nas bardzo długi, lekki zjazd po starym dukcie, takiej drodze usłanej kamieniami. Mam nadzieję, że na filmiku będzie to widoczne. Ciężko osiągnąć tam prędkości ponad 25 km na godzinę, mimo że naprawdę długo kierujemy się w dół. Trasa ma nachylenie rzędu kilku procent, ale długość i szukanie linii odpowiedniej wyścigowej będzie tam naprawdę skomplikowane. Trzeba cały czas zmieniać z lewej do prawej, tak żeby celować w jak najmniejszą ilość kamieni. Myślę, że to może być najbardziej defektogenne miejsce na całej rywalizacji. Mamy taki sam odcinek pod górę, nawet myślę, że jechany dwukrotnie w różnych miejscach trasy, gdzie te dukty na Kaszubach są po prostu bardzo częste. Są to takie delikatne, stare kamienie, które czasami wystają bardziej z ziemi, czasami mniej, są utwardzone, ale jazda na rowerze po nich jest bardzo uciążliwa. Będzie to dawało się we znaki zarówno w górne, jak i dolne części ciała. Ciągłe drgania mogą też spowodować różne defekty, chociażby odkręcanie się, luzowanie się jakichś połączeń w rowerze, śrubek może być na porządku dziennym. Trzeba tego pilnować, warto sprawdzić sprzęt przed wyścigiem, więc zapraszamy do gravelowni. Ja, ale głupoty. No dobra, idziemy dalej, coś zaraz wymyślimy. Trasa cały czas interwałowa, również w tamtej części. Tak naprawdę cała trasa jest cały czas góra-dół. Nie ma momentu odpoczynku, nie ma chwili oddechu. Rzadko kiedy są długie, płaskie odcinki przelotowe. Jeśli nawet są, to są one po skomplikowanej nawierzchni, po dużej ilości luźnych kamieni. Ja objeżdżałem tą trasę w bardzo upalny 35-stopniowy dzień, więc nawierzchnia była również do tego strasznie sypka, a co za tym idzie śliska. Na każdym zakręcie można przytrafić się uślizg koła przedniego lub tylnego i możemy po prostu wyrządzić jakąś kraksę lub upadek, przewrócić się. Druga część trasy jest bardzo polna, w otwartych terenach, mało lasu, mało zalesiona, więc jedziemy w przestrzeni mocno otwartej na wiatr. Będzie to rozgrywka będzie toczyła się na wiatrach, na rantach, być może jeśli w ogóle grupa będzie jechała tam w większej liczebności, jeśli pierwsza część trasy nie rozerwie. Na pewno utworzą się mniejsze grupki. Według mnie taki przewidywany scenariusz wyścigu to właśnie walka małych grup o połączenie się lub o dojazd właśnie do mety w Gdyni w takiej konfiguracji. Nie będzie to raczej duży peleton, tak jak miało to miejsce we Włocławku w zeszłym roku, tylko jednak właśnie podział na mniejsze grupki i rywalizacja indywidualna z ciężarem, z ciężkością i trudnościami trasy. Nie tyle co z przeciwnikiem face to face, tylko właśnie z trudnościami odczuwanymi przez zmęczenie, które będą przynosić drgania z tarki kaszubskiej oraz nierównych szutrów. Objazd trasy dokonywałem na rowerze KTM z oponami 50 mm, Continental Dugnital. Bardzo dobra jakościowo opona, super trzymająca w terenie. Mimo to na niskim ciśnieniu okolice 1,2-1,3 atmosfery dawało to duże drgania. No, ręce po takiej 6-godzinnej przygodzie z trasą były nie do wykorzystania. Nie można było tak naprawdę trzymać kierownicy, wszystko drętwiało, palce drętwiały, nadgarstki bolały. Było to po prostu mocno wymagające fizycznie. Jestem ciekaw, jak organizator rozwiąże sytuację z bufetami, gdzie zostaną one rozmieszczone. Dojazd ekip na pewno nie będzie prosty, gdyż kaszubskie drogi są mocno kręte, często szutrowe i będzie to jednak czasochłonne. Tak samo jak defekty, o których wspomniałem wcześniej, lub kwestie nawodnienia będą krzyżowały wielu uczestnikom z czempionatu, krzyżowały im możliwość do dojścia do mistrzostwa, do walki o koszulkę tak naprawdę.
Kto powalczy o koszulkę, jeszcze nie wiemy. Listy startowe jeszcze nie zostały opublikowane. Zresztą mamy jeszcze prawie 2 miesiące do zmagań, więc na spokojnie ponad 2 miesiące mamy do zmagań, więc to jeszcze czasu trochę upłynie. Myślę, że nie będą to takie zawody, które będą premiowały w 100% zawodników szosowych, tylko może nawet bardziej MTB. Może będzie to ktoś z formuły maratońskiej, kto dobrze znosi długi czas drgania, bardzo intensywną rywalizację bez ścigania się w grupie. Pierwsze 6 km oraz ostatnie 6 km zmagań będzie to ta sama część trasy, tylko w odwróconym kierunku, więc będziemy kojarzyli metę z początku rywalizacji. Będą to te same podjazdy i zjazdy, dosyć mocno kręte i techniczne, na których będzie trzeba pilnować, tym bardziej na dużo większym zmęczeniu niż na początku, które będziemy tam przejeżdżać. Meta będzie zorganizowana pod stadionem Arki Gdynia, tak samo jak start, i będzie to finisz szosowy, aczkolwiek domyślam się, że rywalizacja raczej będzie indywidualna i mało kto będzie tam finiszował o miejsce z dużej grupy, że raczej będą to pojedynczy zawodnicy, którzy będą docierać do mety niż duże grupy. Myślę, że rywalizacja będzie skomplikowana we wszystkich kategoriach. Każda trasa jest tak naprawdę wycinkiem tej najdłuższej. W kategoriach Masters oraz młodzieżowych kategoriach one będą troszkę skrócone, ale dalej mamy tam duże ilości przewyższeń, duże ilości ciężkich podjazdów. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja jechałem na 13-rzędowym napędzie SRAM i nie brakowało mi ani na zjazdach, ani na podjazdach. Z tarczą o wielkości 42 zębów bez problemu mogłem podjechać każdy podjazd, aczkolwiek na zmęczeniu i na intensywności wyścigowej na pewno nie będzie to takie proste. Mogą przydarzyć się jakieś skurcze lub inne utrudnienia w rywalizacji. Bardzo ważne będzie nawadnianie oraz pilnowanie odżywiania, które w takiej długiej rywalizacji na tak intensywnej trasie odegra znaczną rolę, uważam. Subiektywnie uważam, że jest to jedna z cięższych fizycznie tras, na jakich kiedykolwiek miałem okazję rywalizować na gravelu. Jechałem w zeszłym roku Mistrzostwa Świata, Gravel Adventure w Szklarskiej Porębie oraz kilka wyścigów z serii UCI Gravel Series i ta trasa powoduje, że ciężko jest osiągnąć na niej duże prędkości przelotowe. Ciężko się jest ustawić w grupie i rozkręcić. Myślę, że ona naprawdę wyczerpie nas do zera praktycznie. Nawet ta trasa górska w Szklarskiej Porębie była dużo gładsza i co powodowało, że szybciej można było pokonywać zarówno podjazdy, jak i zjazdy, a nachylenia nie były tak strome jak te właśnie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, jak te w Gdyni. Podobała mi się, bardzo jestem zaskoczony pozytywnie, jak dobrze została ona ułożona, aczkolwiek jest bardzo ciężka i wymagająca fizycznie, czyli taka właśnie jak lubię. Widzimy się w takim razie już w październiku w Gdyni z całą ekipą Velo. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić i że podejmiecie wyzwanie czempionatu gravelowego 2026. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania oraz lajkowania zarówno kanałów, jak i wszystkich social mediowych kanałów. Jeśli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach, zostawiajcie lajki, suby i yo!